Dziś zapraszam na ciasto składające się z kilku pysznych, mięciutkich i aromatycznych warstw, idealnie się ze sobą komponujących. Na jego przygotowanie trzeba poświęcić nieco czasu, ale wbrew temu, co mogłoby się wydawać, ciasto jest całkiem proste do zrobienia. Zapraszam. Całe jajka i cukier ubijam razem 15 minut na średnich obrotach miksera. W międzyczasie mąkę, mak suchy niemielony i proszek do pieczenia mieszam razem. Mak jest dodatkiem, można go pominąć, aczkolwiek moim zdaniem nie warto, ponieważ ciasto w tej postaci jest po prostu ładniejsze. Kiedy piana zrobi się jasna i stanie się wyraźnie sztywna, po kilka łyżek dodaję suche składniki, za każdym razem dokładnie mieszając. Gotowe ciasto przelewam do blachy i od razu wstawiam do nagrzanego piekarnika. Biszkopt piekę na drugim poziomie od dołu przez 20 minut. Upieczony biszkopt zostawiam 15 minut na blacie, następnie wyjmuję go z formy i zostawiam już, aby całkowicie wystygł. Czas na blaty miodowe. Do misy miksera wsypuję przesianą mąkę i sodę. Następnie dodaję zimne masło i całość mieszam na wolnych obrotach, aż uzyskam konsystencję mokrego piasku. Następnie dodaję cukier, jajko, miód i zimną kwaśną śmietanę i wszystko razem krótko mieszam. Ciasto, jak pewnie widać tutaj, jest dosyć rzadkie i klejące, ale później po upieczeniu przypuszczam, że ta właśnie konsystencja sprawia, że szybko odmięka. Gotowe ciasto dzielę na pół. Pierwszą część umieszczam na posypanym mąką papierze do pieczenia i całość najpierw lekko rozwałkowuję, a później pomagam sobie palcami, tak aby powstał równy blat. W razie potrzeby można śmiało podsypywać mąką. Gotowy blat wstawiam do nagrzanego piekarnika na jakieś 20 minut lub do złotego koloru, a w tym czasie w identyczny sposób przygotowuję drugą część ciasta. I teraz krem, jajka i cukier ubijam razem jakieś 3 minuty, następnie dodaję mąkę i całość dokładnie mieszam. Dolewam mleko i znowu mieszam, ale tym razem delikatnie, bo będzie mocno chlapało. Całość stawiam na mały ogień i mieszając podgrzewam, aż się zagotuje. Zagotowany budyń przykrywam folią, żeby nie zrobiła się skórka i odstawiam do całkowitego wystudzenia. Ostatni element to jabłka. Podduszam je przez chwilę, aż cały sok odparuje. Jeśli masz kwaśne jabłka, można dorzucić nieco cukru, pamiętając o tym, że galaretki są również słodkie. Moje jabłka nie były kwaśne, więc galaretki były wystarczające, aby całość była słodka. W międzyczasie każdą z galaretek rozpuszczam w 80 ml gorącej wody, to jest tak mniej więcej 1/3 szklanki. Galaretkę wsypuję do gorącej wody, mieszam i odstawiam na chwilę, żeby żelatyna nieco napęczniała. Następnie całość mieszam już do rozpuszczenia. Aby sobie ułatwić rozpuszczenie żelatyny w galaretce, całość można podgrzać, ale bez zagotowania. Kiedy galaretki są już rozpuszczone, każdą z nich wlewam do połowy jabłek i mieszam dokładnie. Całość odstawiam, jabłka mają być wystudzone, ale nie mogą stężeć całkowicie, ponieważ wtedy będzie je ciężko rozsmarować na kremie. Wracamy do kremu, 250 g miękkiego masła ucieram na puch, około 5 minut i później po łyżce dodaję zimny budyń, cały czas ucierając. Po dodaniu całego budyniu ucieram jeszcze przez krótką chwilę, aż powstanie gładki, jednolity krem. Na dnie podkładki, w rancie, można też w blaszce, układam pierwszy blat miodowy, na wierzch wykładam 1/4 kremu, następnie jabłka z galaretką brzoskwiniową i na to kolejną 1/4 kremu. Na krem idzie biszkopt, który lekko nasączam wodą z cukrem i cytryną. Na to kolejna część kremu i jabłka z galaretką truskawkową. U mnie te ostatnie jabłka były nieco zbyt rzadkie, więc po rozsmarowaniu ich na kremie wstawiłam całość na 20 minut do lodówki. Później na stężałe jabłka idzie ostatnia część kremu, a na to drugi blat miodowy. I teraz całość zostawiam w lodówce na całą noc. Następnego już dnia wierzch posmarowałam polewą z białej czekolady. U mnie jest to dokładnie 100 g białej czekolady posiekanej i 2-3 łyżki śmietanki 30% rozpuszczone razem. Jeszcze dekoracja z mielonych orzechów i właściwie można już jeść. Smacznego! A więcej sprawdzonych przepisów znajdziesz w moich książkach. W każdej z nich są najlepsze, sprawdzone również przez Was przepisy na ciasta i inne słodkie wypieki. Do każdego przepisu są zdjęcia, dokładny opis przygotowania oraz film pokazujący wykonanie ciasta krok po kroku. Kup pakiet już teraz w promocyjnej cenie na sklep.orchideli.com. Zapraszam.